Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram, a to jest filmik o październikowych premierach gier na konsolę, które przykuły moją uwagę. Zanim jednak do nich przejdziemy, chciałbym wspomnieć o jednym tytule, który pojawił się w zeszłym miesiącu, jednak nie znalazł się w zestawieniu, które zrobiłem na miesiąc wrzesień. I jest to gra Century: Age of Ashes, która 26 września pojawiła się na PS4 i PS5. Jakimś sposobem umknęło mi, że ten tytuł był dostępny wcześniej na Xboxy, bodajże od lipca i jeszcze wcześniej na pecety, ale już teraz to nadrabiam, zwłaszcza że tytuł już ograłem sobie troszeczkę, jest naprawdę ciekawy, warto po niego sięgnąć. Czym jest Century: Age of Ashes? Jest to darmowa gra multiplayer, w której przyjdzie nam potykać się z innymi graczami, zasiadając na grzbietach smoków. Do wyboru mamy kilka trybów rozgrywki w konfiguracjach 3×3 i 6×6. Mamy też do dyspozycji 3 różnych jeźdźców, każdy z unikatowym zestawem mocy i umiejętności. Jest też czwarta postać, którą trzeba już dokupić. Mamy całą masę kosmetycznych dodatków, począwszy od różnych ubarwień naszych gigantycznych bestii, poprzez siodła, uprzęże, a także zbroje i bronie dla dzielnych władców skrzydlatych gadzin, banery, ikonki i takie, dzięki którym nasz profil będzie wyróżniał się wśród setek innych, aż po nikomu niepotrzebne cytaty motywacyjne wyświetlające się pod naszym profilem. Bardzo ciekawym elementem jest też możliwość wykluwania i hodowania kolejnych smoków. To, co się dzieje na ekranie, można opisać tak. Gangi, strzelaniny, pościgi. To mój chleb powszedni. I nie będzie to przesadzone. W większości przypadków darmowe gry MMO nie przykuwają mojej uwagi na dłużej, jednak z Century jest inaczej. I mimo, że nie idzie mi jakoś bardzo dobrze, to bawię się znakomicie. I przecież o to właśnie chodzi. Okej. Przejdźmy do nadchodzących premier i na pierwszy rzut chciałbym tylko nadmienić o Overwatch 2, które tym razem w formie darmowej pojawi się na PC, PlayStation 4 i 5, Xboxach i Switchu już 4 października. W pierwszą część nigdy nie grałem i nie wydaje mi się, żebym miał usiąść do tej online'owej strzelanki zaraz na starcie, ale jak za darmo, to i ocet słodki. Więc myślę, że w końcu i po nią sięgnę. Choćby tylko po to, by po pół godziny odinstalować i powiedzieć, że próbowałem. With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. Steam ma swoje zbieranie kart kolekcjonerskich. Na Xboxach zrobimy zadania, dzięki którym zbieramy punkty wymienialne na różnego rodzaju losowania, promocje, a nawet darmowe miesiące Game Passa. Nawet na Switchu robimy misje i za zebrane punkty możemy sobie wykupić i zmontować własne ikony gracza, nawiązujące do flagowych produkcji Nintendo. A co ma PlayStation? Ano od 13 października w Europie startuje program PlayStation Stars, czyli w zasadzie to samo co na innych platformach, tylko w wydaniu dla konsoli Sony. Podczas giercowania w nasze ulubione gry na Playakach 4 i 5 będziemy mogli wykonywać różnego rodzaju misje, np. zagraj w Uncharted 1 albo ukończ drugi akt w Ghost of Tsushima.
I za to w nagrodę otrzymamy wirtualne figurki związane z historią konsol od Sony, którymi będziemy mogli pochwalić się przed znajomymi. Sony od razu też zastrzegło, że są to rzeczy wyłącznie kolekcjonerskie i takie do pokazywania właśnie, a nie żadne NFT. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać w praktyce i gdy tylko program ruszy u nas, to postaram się zrobić dla Was materiał na jego temat. Już teraz z kraju kwitnącej wiśni docierają do nas jednak dość negatywne opinie co do plejakowych gwiazd, a to za sprawą gradacji ważności użytkowników, że się tak wyrażę. Okazuje się bowiem, że nowy system, biorąc pod uwagę ilość kupowanych poprzez PS Store produktów oraz liczbę zdobytych rzadkich trofeów, przyznaje swoim użytkownikom poziom od 1 do 5 i użytkownicy będący na 4. poziomie lub wyższym mogą liczyć w razie konieczności na szybszą pomoc ze strony obsługi klienta. Krótko mówiąc, ludzie wydający więcej w cyfrowym sklepie PlayStation i więcej grający mogą liczyć na lepsze traktowanie niż osoby grające sporadycznie lub nawet ci użytkownicy, którzy nie zdecydowali się na przystąpienie do PlayStation Stars. Muszę przyznać, że jest to kolejna niepokojąca wiadomość co do marketingowych zabiegów konsolowego giganta i że maksyma poprzedniej generacji For the Players przestała już dawno obowiązywać. Okej, wróćmy do gier. Warto było poczekać trochę dłużej z robieniem tego materiału, chociażby dlatego, że przedwczoraj ogłoszono przyspieszenie premiery gry Scorn. Pierwszoosobowego, biopunkowego survival horroru, który przeniesie nas w mocno pokręcony świat inspirowany dziełami H.R. Geigera i Zdzisława Beksińskiego. Czy będzie to solidny produkt z ciekawą historią? A może tylko taka wydmuszka w niepokojąco makabrycznej i intrygującej oprawie? Dowiemy się tego już 14 października, kiedy to Scorn pojawi się na PC i Xboxy nowej generacji, trafiając od razu do Game Passa. Sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Jeżeli jesteście fanami asymetrycznego modelu rozgrywki znanego chociażby z takich produkcji jak Dead by Daylight, Evil Dead The Game czy Predator Hunting Grounds, a do tego lubicie jeszcze chińskie bajki, a w szczególności taką jedną, to kolejna premiera może być właśnie dla Was. Dragon Ball The Breakers to, jak zapowiadają producenci gry, właśnie asymetryczny multiplayer akcji, w którym grupa 7 cywili próbuje wydostać się z wielgachnej mapy podczas ataku najeźdźcy. Możemy oczywiście wybrać, po której stronie się opowiemy. Czy będziemy starali się przeżyć jako cywil, używając wszelkich dostępnych środków jak pojazdy, wyciągarki czy różnego rodzaju bronie? Czy może wcielimy się w komórczaka, frezera albo buł i będziemy siać postrach pośród oszalałych ze strachu maluczkich? Przy okazji ewoluując, czy zmiatając z powierzchni całe fragmenty dostępnego początkowo obszaru? Wybór należy oczywiście do Was, a w Dragon Ball The Breakers będzie można zagrać już od 14 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxach One, X oraz S, a także na Switchu. Przyznam, że podchodzę z rezerwą do tego typu produkcji opartych tylko i wyłącznie o jedną markę, bo zwykle już kilka miesięcy po premierze słuch po nich ginie, ale z zaciekawieniem będę śledził losy tej produkcji i kto wie, może się nawet skuszę, ale myślę, że dopiero jak będzie na większej promocji.
Ok, przygotujcie sobie sterylne pomieszczenie, wyciągnijcie z szafy swój strój doktora Plagi i się zaszczepcie, bo powieść o zarazie powraca. 18 października na PC, PlayStation 5, Xboxy X oraz S, a także na Switcha trafi druga część bardzo dobrze przyjętej przez krytyków i przeze mnie gry o przygodach rodzeństwa Derun, A Plague Tale Requiem. Amicia i Hugo wyruszają w dalszą podróż na południe Francji, by znaleźć lekarstwo na chorobę Hugo. Ich tropem wciąż podąża inkwizycja oraz roje szczurów roznoszących śmiercionośną zarazę. Jak już wspomniałem, pierwsza część historii bardzo mi się podobała i co najważniejsze, Hugo wzbudzał moją sympatię w przeciwieństwie do wielu innych dziecięcych postaci na przestrzeni różnego rodzaju mediów, tak więc bardzo chętnie sięgnę po tę produkcję. Zwłaszcza, że będzie ona dostępna w Game Passie w dniu premiery. Chętnie także odświeżę sobie pierwszą odsłonę, która w wersji na PlayStation 5 była częścią lipcowej oferty PS Plus w 2021 roku. Their mother Beatrice and the young alchemist Lucas, reaching places still spared by the devouring plague, the raging wars, and the rabid rats that are running rampant in the north. Is that a fair? Beneath the warm sun of 14th century Provence, the Deruns are almost able to enjoy a normal life. You're great! Yeah! But for a recurrent dream that Hugo has been having of a mysterious island that calls him. These look like teeth. It's a two-teeth island. How come nobody noticed their disappearance? Maybe nobody cares. Maybe. One day, the macular illness that's been dormant inside Hugo awakens, and the dreaded living nightmare begins again. In the wake, Amicia finds herself with no other choice but to trust her brother's dreams and head further south towards the elusive island before he's consumed by the terrible macular affliction. The bite, yes. They've locked the arena down. They let them die here. 20 października na konsolę trafi w końcu polska produkcja, która na PC miała swoją premierę już w zeszłym roku. W Gas Station Simulator wcielimy się we właściciela mieszczącej się gdzieś na amerykańskiej autostradzie pośrodku pustyni zrujnowanej stacji benzynowej. Musimy ją oczywiście wyremontować i doprowadzić do stanu używalności, a potem, no cóż, starać się utrzymać i spełnić swój amerykański sen. Wiele takich produkcji w Polsce powstaje, mniej lub bardziej udanych, i opinie o symulatorze stacji benzynowej na Steamie były w większości pozytywne, w związku z czym mam tylko nadzieję, że konsolowy port będzie należał do tych drugich, czyli udanych, a skoro za ten tytuł odpowiadają ludzie, którzy zrobili jedną z moich ulubionych gier zeszłego roku, czyli Treasure Hunter Simulator, to liczę, że się nie zawiodę. Bo chyba gorzej niż Train Station Renovation być nie może. Zobaczymy. Z pustkowi USA przenieśmy się do metropolii ogarniętej chaosem. Batman nie żyje, złoczyńcy szaleją po ulicach Gotham raz kolejny i to do nas będzie należało zadanie ogarnięcia tego bałaganu. W Gotham Knights będziemy mogli wcielić się w jedną z 4 postaci: Red Hooda, Robina, Nightwinga lub Batgirl i w pojedynkę lub we współpracy z innymi graczami zaprowadzić porządek. Jak to w RPG akcji bywa, każda z postaci ma tylko sobie dostępne umiejętności i wyposażenie, zbirów do pokonania będzie cała masa, no i nie zabraknie także złodupców znanych z uniwersum DC. Gotham Knights wygląda bardzo ciekawie, ale z ewentualnym zakupem poczekam do jakiejś interesującej promocji, jako że mam już trochę przesyt superbohaterskich tytułów.
i nawet wielce chwalona przez wielu gra Guardians of the Galaxy nie przypadła mi do gustu. Rycerze Gotham wyruszą oczyścić ulice z szumowin już 21 października na PC, PlayStation 5 i Xboxy X oraz S. This fight is not over. Wherever this belongs to must be in bad shape. Better hurry. Tydzień później Capcom zachęci nas do ponownego, a dla niektórych może nawet do pierwszego odwiedzenia wioski opanowanej przez wampiry, wilkołaki i inne stworzenia z mitów i legend, wypuszczając pierwszy i chyba jedyny dodatek do Resident Evil Village pod tytułem Winter's Expansion, a także złotą edycję tej 8. odsłony cyklu, już nie tylko o zombiakach, zawierającą podstawową wersję oraz wspomniany dodatek. Uwaga! Krótkie omówienie tego dodatku zawiera spoilery do głównej gry. Co znajdziemy w dodatku? 3 rzeczy. Po pierwsze, wprowadzenie widoku trzecioosobowego do inaczej pierwszoosobowej podstawowej gry, dzięki czemu ma ona zyskać klimat bardziej zbliżony do klasycznych odsłon tej serii. Drugim ważnym elementem jest świeżutkie DLC z dodatkową historią, dziejącą się 16 lat po wydarzeniach z wioski, gdzie wcielając się w córkę głównego bohatera z podstawki, będziemy przemierzać koszmarne krajobrazy świadomości Super Grzyba, również znanego już z podstawowej wersji, starając się odkryć źródło i możliwości supermocy, jakie drzemią w Rose. I trzecim, najmniej interesującym elementem jest odpicowanie trybu Mercenaries, gdzie zostaną dodane nowe mapy i możliwość grania Chrisem Redfieldem oraz wioskowymi złolami, kudłatym Heisenbergiem oraz Lady Dimitrescu. Nie byłem jakimś wielkim fanem wioski, kiedy wyszła, gdyż uważam, że poziom absurdu i elementów strzelankowych jest zbyt duży, nawet jak na standardy Resident Evil, ale chętnie sprawdzę, jak zakończy się historia rodziny Wintersów, gdyż plotka głosi, że kolejna odsłona ma już dotyczyć kogoś innego. It's tough. Marking the target. It's showtime! Now, what next? W tym samym czasie ma się podobno pojawić także multiplayerowe Resident Evil Reverse, gdzie 6 graczy naraz zmierzy się w potyczkach każdy na każdego. Mówię podobno, bo początkowo miało to zadebiutować wraz z podstawką wioski, ale premierę przekładano już 2 czy 3 razy. Szczerze powiem, nie mam zbyt wielkich nadziei co do tego tytułu, ale skoro już go mam, bo dostałem kod wraz z kopią Resident Evil Village, to pewnie sprawdzę.
I to by było na tyle w październiku jak dla mnie. Nie ma tu miejsca na Modern Warfare 2, bo nawet się do niego nie przymierzam. Dajcie znać w komentarzach, na jakie tytuły wy czekacie i nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę lub subskrypcji, a my widzimy się przy okazji kolejnego streama lub innego filmiku. Możecie mnie też znaleźć na moim Twitterze, gdzie zdarza mi się pisać jakieś głupoty, więc tam też się odezwijcie. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć, cześć. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram i dzisiaj znowu powiemy sobie o premiery gier na konsolę, które pojawią się, tak, konsole się pojawią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobry wieczór w sumie. Dobry wieczór. I to jest filmik o interesujących mnie premierach. A jest to Century, The Age of Ashes. The Age of Ashes. I jej premiera miała miejsce 26 września. Po prostu latamy na smokach i mordujemy się z innymi graczami. Czym jest Century Age of Ashes? Darmowa gra multiplayer, w której teraz mi pikać zaczęło jeszcze. Albo na przykład Carnage, gdzie po prostu mordujemy się drużynowo. Albo takie inne. Rozgrywki, Jesus. Do kolaru. Z unikatowym zestawem mocy i umiejętności. Inspirowane dziełami HQ. Inspirowane dziełami Heidecker. Jeżeli jesteście fanami, może nie. Batman nie żyje, złoczyńcy szaleją po ulicach Gotham. Boża szynka. Złoczyńcy pod tytułem Winter's Expansion. Już nie tylko o zombiakach. Jezus Maria, co ja gadam?